Cześć kochani, znowu się widzimy, a dzisiaj szczególny dzień, dlatego że mam do Was serdeczną prośbę o pomoc w ściganiu przestępcy, bardzo groźnego przestępcy uzbrojonego, który załatwia nas na cacy, nie patyczkuje się z nami. Jak go nie chwycimy, nie osądzimy, nie posadzimy na ławie oskarżonych, to będzie stwarzał nam niebezpieczeństwo. To jest zabójca, zabija nas wszystkich. A ksywkę ma bardzo fajną. Słodziak. Słodziak killer. Killer słodziak. Więc żeby uzasadnić ten list gończy, zaraz wam, słuchajcie, udostępnię ekran, bo dlatego, że treść tego listu gończego jest, no musi być udostępniona. Oczywiście tak sobie żartuję, niby żartuję, ale słuchajcie, no, sprawa jest bardzo poważna. Posłuchajcie, jak zwykle posłużę się pewnym artykułem. E, Jak widzicie, prasa dużo bębni, że tak powiem, o sprawach. Ja też no ciągle to powtarzam, powiedzmy, cukier. Kilka ładnych lat temu w kwartalniku hipoalergiczni też zamieściłem swój artykuł Sprawca choroby Twojego dziecka. Tytuł miał być inny, znacznie bardziej groźniejszy. Nieświadomi zabójcy własnych dzieci. Mowa o rodzicach, o dziadkach i tak dalej, i tak dalej. Traktowaliśmy oczywiście tę sprawę bardzo poważnie. Chodzi o cukier. Cukier w różnych postaciach. W tej chwili, słuchajcie, jest 75 różnych substancji, które działają jak cukier. A więc nie tylko ten cukier, diamant, jakiś inny, powiedzmy, który sypiemy gdzieś tam do kawki, do herbatki. To jest syrop glukozowy, glukozowo-fruktozowy, maltodekstryna i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Wszystko to, co jest słodkie. I ten cukier jest faktycznie podstawową przyczyną naszych wielu chorób, dlatego że pomimo tego, że jest słodki, to po prostu bardzo silnie zakwasza, czyli powoduje tak zwaną kwasicę metaboliczną niskiego stopnia, łagodną, utajoną. O tej kwasicy nikt od razu nie umiera, nie pada w pracy, chociaż zdarzają się takie przypadki jednak, ale o tym się nie mówi, bo się nie zna przyczyny, to dlaczego nagle zmarł, nagle zmarł. Nie wiadomo o co chodzi, bo doszło na przykład do zakwaszenia lewej komory serca i nagle po prostu zawał, a nie miał człowiek miażdżycy. Tak umierają między innymi młodzi ludzie. Oczywiście nie z powodu w tym momencie spożycia nadmiernych ilości cukru, tylko po prostu kwasicy, zakwaszenie lewej komory serca. To są często sportowcy, którzy no, poddawani są bardzo silnym obciążeniom treningowym, a za tym nie idzie prawidłowe wspomaganie organizmu suplementami diety, minerały, witaminy i wiele innych składników i tak dalej. To jest problem. W jednej z moich publikacji, nie wiem czy tutaj mam akurat pod ręką, chyba nie mam, akurat nieważne, czego mogłeś jeszcze nie wiedzieć o zakwaszeniu organizmu. Ja tam mam taki cytat z doktora, z niemieckiego lekarza, dr Bertolt Kern, który mówi, że właśnie są zgony powodowane na boisku, umiera człowiek, bo doszło do zakwaszenia lewej komory serca. Jeżeli pH krwi spada tam na poziom 6,9, to natychmiast się zatrzymuje serce. No i lekarze po sekcji stwierdzają, patolodzy, że aha, jakiś oderwał się skrzep, przytkał aortę i tak dalej. Guzik, prawda, to nieprawda. Najpierw się zatrzymało serce, zatrzymała się krew i powstał skrzep. A ponieważ znajdują skrzep, więc obwiniają ten skrzep o spowodowanie zatrzymania serca. Jest zupełnie odwrotnie. Jeżeli ktoś się nie zgadza, to niech się nie zgadza, ale jak na razie to żadnej konkretnej przyczyny śmierci tych młodych zawodników nie podano. I ciągle brnie się w jakieś takie tego typu uzasadnienie. Oderwał się skrzep, a człowiek nie miał żadnej miażdżycy, to skąd ten skrzep? Natomiast jeszcze raz wracam, cukier potwornie zakwasza. Jest słodki, ale rozkłada się z odczynem kwaśnym i zakwasza, jest jakby źródłem
jonów wodorowych H+. Ja wielokrotnie o tym mówię, ale ponieważ wykorzystuję każdą okazję do tego, żeby mówić odkwaszajcie się, bo jesteśmy zakwaszeni. Przyczyną zakwaszenia, znaczy tak jakby narzędziem zakwaszenia są dodatnie jony wodorowe, czyli protony. I teraz tak, jeżeli my dostarczamy minerały do organizmu zasadowe, to te minerały zasadowe służą do neutralizacji tych dodatnich jonów wodorowych, H+, powtarzam. Bo jest potencjał jonów wodorowych, potencjał hydrogenii. To jony wodorowe decydują o tym, czy jakaś substancja jest kwaśna, czy mniej kwaśna, czy bardziej kwaśna, czy lekko zasadowa i tak dalej. Bo jest skala pH od 0 do 14. 0 to jest sam kwas, same jony wodorowe. 14 to jest sama zasada, nie ma jonów wodorowych. Jeżeli jest 50-50, jest środek, jest taka sama ilość jonów wodorowych, tak sama ilość jonów OH, grup po prostu wodorotlenowych OH, które się po prostu neutralizują. Plus, minus, H+, OH minus, neutralizuje się, sprawa załatwiona. Jest odczyn obojętny. I dla nas problemem są te jony wodorowe. I teraz tak, oczywiście w organizmie są bufory, bo wielu dietetyków, ogromna większość lekarzy twierdzi, że nie da się zakwasić organizmu, znaczy zakwasić krwi, bo są dwa pojęcia mylone. Jest kwasica krwi i kwasica metaboliczna. I wielu nawet lekarzy mówi o kwasicy metabolicznej, mając na myśli zakwaszenie krwi. A to jest błędne pojęcie. Jest kwasica krwi, która może wystąpić, ale jest bardzo trudno zakwasić krew. I pH krwi prawidłowe, czyli potencjał jonów wodorowych, potencjał wodorowy pH krwi to jest od 7,35 do 7,45. Jeżeli się bada krew, pH krwi, ale lepiej jest, żeby to pH krwi było w granicach górnych rejestrów tej normy, czyli na poziomie 7,40, 43, 44, aniżeli w pobliżu 7,35, czyli 7,36, 37 i tak dalej. Dlaczego? Dlatego, że 7,35 to jest ta granica, poniżej której błyskawicznie pogarsza się stan zdrowia, kondycji organizmu. 7,0 to jest śmierć organizmu, 7,0 krwi. I jeżeli mamy 7, już 36, 37, to oznacza, że już zaczyna się być źle. To znaczy, że jeszcze nie mamy kwasicy krwi, krew jest zasadowa, alkaliczna, wszystko jest w porządku, ale w organizmie spada wydolność systemów buforowych, bo już nie ma czym, że tak powiem, dożywiać krwi minerałami zasadowymi. Spada ilość tych minerałów w organizmie. A oczywiście tłumaczę to zgrubnie, nie w sposób nienaukowy jakiś, tylko tak, żeby dało się zrozumieć. A więc już 7,36, 37 pH krwi już świadczy o tym, że jest kwasica metaboliczna całego naszego ustroju. Jest zakwaszenie tkanek, zakwaszenie tak zwanych przestrzeni międzykomórkowych. I to nie ma to tyle wspólnego z kwasicą krwi, że ta kwasica metaboliczna, przekwaszenie tkanek, wpływa ewentualnie na poziom z czasem pH krwi. Oczywiście organizm będzie bronił tego pH krwi niesamowicie, więc będzie się, ja w wielu audycjach o tym mówię, ale przypominam, może ktoś po raz pierwszy trafił na tę audycję, ściąga wszelkie składniki mineralne zasadowe z kości, zębów, paznokci, mazi stawowej, chrząstek i tam zaczynają być problemy. Nie ma czym budować paznokci, są osłabione mieszki włosowe, cebulki włosowe, włosy wypadają, dochodzi do osteoporozy, osteopenii, osteoporozy i tak dalej. Szkielet jest poddany destrukcji, rzeszotowieje. Bardzo łatwo przełamać taką po prostu kość. Upadł ktoś, po prostu złamał szyjkę kości udowej, kilka tygodni w szpitalu, ewentualnie zapalenie płuc i już nie żyje, bo leży, to dostaje zapalenia płuc. O takiej prostej sprawy jak złamanie nogi.
A przyczyna to jest kwasica metaboliczna. I sprawa załatwiona. I teraz jeszcze jedna sprawa, bo jeżeli mamy silną kwasicę metaboliczną i nie starcza nam potencjału systemów buforowych chroniących przed zbytnim zakwaszeniem, to zaczynają pracować bardzo silnie nerki, które przejmują rolę takiego mechanizmu odkwaszającego, wyrzucającego, jakby neutralizującego te jony wodorowe. Co robią wówczas nerki? Jeżeli już bufory nie dają radę, wychwytują w kanalikach nerkowych dodatnie jony wodoru, y, które posłużą do budowania, do wytwarzania silnej zasady amonowej w postaci amoniaku cuchnącego. No mocz, w którym jest masa amoniaku, po prostu cuchnie straszliwie. Amoniak to jest taka drażniąca woń i tak dalej. I to jest silna zasada amonowa, która jest wyrzucana z moczem. Wówczas papierki lakmusowe barwią, ta zasada barwi na kolor granatowy, jest na przykład 7,4, 7,5 ewentualnie, odczyn pH moczu. I ludzie niezorientowani mówią, ale jestem odkwaszony. Nie, ty jesteś w gorszej sytuacji, bo już nerki zaczynają mieć poważne problemy. Następuje destrukcja nerek i te zasady amonowe, zanim zostaną wyrzucone na zewnątrz razem z moczem, niszczą nerki. W jednej z audycji mówiłem, na podstawie pracy naukowej zamieszczonej w National Library of Medicine, że od 20 roku życia mniej więcej nerki w ciągu roku tracą 1% swojego potencjału. Czyli dochodzimy od 20 do 30, do 50 roku życia, upłynęło 30 lat i 30% mamy pogorszoną sprawność nerek. I teraz wracam do tego amoniaku, a więc część amoniaku jest wyrzucana na zewnątrz, ale ona jest obecna w nerkach, więc niszczy nerki, bo jest silnie żrącą zasadą, a kwasy zostają, nadmiar tych jonów niezneutralizowanych dzięki działaniu systemów buforowych i niewychwyconych przez nerki, bo one już sobie też rady nie dają, zostaje w organizmie. I dalej jest, przepraszam, swoista korozja, niszczenie nerek. Jesteśmy zakwaszeni, czyli mamy kwasicę metaboliczną przez 10, 20, 40 lat. Narastają w związku z tym stany zapalne cały czas i te stany zapalne wywołują cały szereg chorób. Równolegle możemy mieć wiele chorób. I dnę moczonową, reumatoidalne zapalenie stawu, cukrzycę typu drugiego i nowotwory. I teraz wracamy do naszej, a więc takie przypomnienie było, wracamy po prostu do artykułu. A, jeszcze jedna sprawa, przypomnę, że norma medyczna pH porannego moczu, bo pH porannego moczu pokazuje, co ewentualnie mamy w środku, bo te wszystkie, krew jest oczyszczana przez nerki, filtrowana i wszystko się to przedostaje do moczu, te wszystkie kwasy, toksyny i im gorsze jest to pH, niższe pH, to znaczy, że więcej toksyn było w organizmie. Ale norma medyczna mówi, że to jest normalne. No, norma to jest od 4,8 do 8,0 pH. I teraz uwzględnimy, to wielokrotnie powtarzam, że skala pH jest logarytmiczna. Jest na przykład pH 5, pH 6, pH 7. Piątka jest 10 razy silniejszym kwasem od szóstki, szóstka 10 razy silniejszym kwasem od siódemki i piątka jest 100 razy w związku z tym silniejszym kwasem od siódemki, czyli 10 razy 10. Ma to znaczenie czy nie? Wy doskonale to rozumiecie. I teraz przechodzimy do tego artykułu, a więc epidemia, winowajca epidemii nowotworów. Przeciętny Polak je 40 kg rocznie. Zobaczcie, artykuł ukazał się 24 lipca 2024 roku. Autorem jest pani Agata Michalska. No i teraz dalej. Czy kiedykolwiek zastanawialiście się, ile cukru, jak wiele tego cukru spożywają wasze dzieci każdego dnia? Choć wydaje się to niewinne, nadmiar w diecie może prowadzić do wielu poważnych problemów zdrowotnych. Główny Inspektorat Sanitarny podaje, że przeciętny Polak spożywa rocznie aż 40 kg cukru.
To ogromna ilość, zważywszy na fakt, że nadmiar cukru jest powiązany z wieloma chorobami, takimi jak cukrzyca, otyłość, choroba układu krążenia czy zaburzenia hormonalne. Dzieci, które od najmłodszych lat przyzwyczajają się do słodkiego smaku, są szczególnie narażone na te problemy zdrowotne w przyszłości. Wytwarzają się kwasy, kumulują się w organizmie. Kwasy to są toksyny. W związku z tym zaczynają się rozwijać adipocyty. Mniej więcej, jak dobrze pamiętam, do 2. czy 3. roku życia komórki tłuszczowe się rozwijają i te toksyny muszą zostać gdzieś upchnięte. Gdzieś do jakichś pawlaczy, do jakichś piwnic, do jakichś schowków w domu, czyli w organizmie człowieka. I tymi schowkami, tymi pawlaczami, tymi no, miejscami, gdzie się wyrzuca stare buty, jakieś tam różne historie, to są właśnie komórki tłuszczowe adipocyty. I jeżeli im więcej ich wytworzy się w organizmie dziecka, tym tyle zostanie do końca życia. One mogą co najwyżej zmniejszać swoją objętość, mogą zwiększać swoją objętość, nawet kilkunastokrotnie. Ale już ich się nie pozbędziemy. A więc chodzi o to, żeby jak najmniej tych adipocytów wytworzyć. Natomiast dzisiaj mam te dane, wielokrotnie o tym mówię o tym w swojej książce, czy można, przepraszam, czego mogłeś jeszcze nie wiedzieć o zakwaszeniu organizmu i skutecznym odchudzaniu. Małe dzieciaki, niemowlęta są przekarmiane, niektóre matki nawet 10 razy dziennie je karmią, sztucznymi tymi no, spożywkami, tymi mlecznymi i jeszcze je dosładzają. One i tak są słodkie, a jeszcze je dosładzają. I cukier uzależnia, to jest najgorszy narkotyk świata. Zresztą pisałem o tym w moim artykule, link do mojej audycji, do tego artykułu tutaj podam, sprawca choroby twojego dziecka. I teraz dalej. Według raportu Narodowego Funduszu Zdrowia pod tytułem Cukier, otyłość, konsekwencje, spożycie słodzonych napojów jest jednym z głównych czynników przyczyniających się do wzrostu liczby przypadków cukrzycy i otyłości w Polsce. Eksperci przewidują, że do 2025 roku liczba osób chorych na cukrzycę wzrośnie o prawie 1 000 000, a pacjentów z nadciśnieniem przybędzie prawie 350 000. Uwaga, i tutaj jest mowa o tym, o ile wzrośnie. W tej chwili mamy około 1,5 miliona ludzi chorych na cukrzycę. Niezdiagnozowana cukrzyca to jest następny milion, bo jest dodatkowo, czyli około łącznie 2,5 miliona ludzi choruje na cukrzycę w Polsce. Z tego około 1 miliona jest jeszcze niezdiagnozowanych, ci ludzie jeszcze nie wiedzą. I wzrośnie ta liczba o prawie 1 milion, czyli będzie mniej więcej około 3,5 miliona ludzi chorych na cukrzycę. Fajnie, bo trzeba będzie im podawać insulinę, będą się szczepić. Znaczy codziennie sobie robić iniekcje, czyli zastrzyki z insuliny. Biznes się kręci. Pacjentów z nadciśnieniem przybędzie prawie 350 000. Znowu jest biznes się kręci, bo ci pacjenci będą musieli zażywać leki na nadciśnienie. A czy wiecie, że można się pozbyć w przeciągu mniej więcej 2-3 miesięcy nadciśnienia? Bo jest kuracja. Wzmacniająca, oczyszczająca organizm, odkwaszająca, która reguluje poziom takiego specjalnego białka, tego hormonu adiponektyna. Zrobimy sobie kiedyś audycję na temat adiponektyny i sprawa załatwiona. Mam wielu znajomych, którzy skorzystali z kompleksowego programu zdrowia. Po pierwszym miesiącu widzi, że coś nie bardzo, bo on bierze leki na nadciśnienie, coś nie bardzo. Ma wrażenie, że chyba spadło mu ciśnienie, więc idzie do lekarza. Lekarz mówi, oho, coś się dzieje. Nie wiem, co jest grane, ale wie pan co, proszę zażywać połowę dawki leku na nadciśnienie. No dobrze. Po następnym miesiącu okazuje się, że znowu sytuacja się powtarza. Nie wiem, o co chodzi, ale tak jakby ten lek obniża jeszcze bardziej ciśnienie, jakby nie był potrzebny już. Ciśnienie się znormalizowało. Można? Można. Ja o to wiem, to prowadzę swoich tak zwanych, powiedzmy, kuracjuszy, a nie jestem lekarzem. Ja tylko mówię wielokrotnie, że organizm można wspomagać. Mogę każdemu powiedzieć jak. Pomóc mu, że tak powiem, w dostępie do takiej kuracji. Usamodzielnie go, nauczę wszystkiego. Niech sobie sam każdy robi to, co chce. A ja będę ewentualnie tylko podpowiadał, jak to można zrobić. Dalej.
Coś tutaj mi się pojawiło. Jakieś tam zamknij. Przepraszam. Dalej. Otyłość jest jednym z najpoważniejszych problemów zdrowotnych naszych czasów. Dotyka ponad 800 milionów ludzi na całym świecie. No dobrze, ale każdy z was może powiedzieć, zwłaszcza tych ludzi, którzy mają problemy z otyłością, ale co to mnie może obchodzić te 800 milionów? Ja obchodzę sam siebie. I słusznie, bo trzeba być pozytywnym egoistą, zająć się przede wszystkim sobą. Dalej. W Polsce 3 na 5 osób dorosłych zmaga się z nadwagą, a co czwarta osoba jest otyła. I co, kochani? Wielu myśli, że pojawi się jakaś cudowna pigułka, szast, prast, już są, już jakieś nazwy są, już się reklamują, a jak szybko, broże, nie pamiętam, czy to w zaszczykach, czy w pigułkach, ten lek cudowny, nic nie pomoże się, jeżeli nie zlikwiduje się przyczyn otyłości. A przyczyną otyłości są kwasy. Mówię o tym w wielu moich audycjach. Potrzebne jest kompleksowe zadbanie o organizm. Z kolei Polskie Towarzystwo Leczenia Otyłości, informuje leczenie otyłości. Bariatria, wycięcie na przykład 2/3 zdrowego żołądka, to jest leczenie. Informuje, że w Polsce nadwaga lub otyłość dotyka już 12,2% chłopców, czyli inaczej, jakie są liczby? Ponad 12 chłopaków na 100 już ma nadwagę lub otyłość i 10% dziewcząt w wieku przedszkolnym. 19 prawie chłopaków na 100 i ponad 14 dziewcząt na 100 w wieku szkolnym. W latach 60., jeżeli w jednej klasie pojawił się jeden chłopak na 30 uczniów otyły, to była rzadkość. Otyłość to nie tylko kwestia wyglądu, ale przede wszystkim zdrowia. Ależ oczywiście. Większość nowotworów jest powiązana z naszą dietą i otyłością. Nie mówię tylko o nowotworach, które skorelowane są z tranzytem pokarmowym, to jest języka, żuchwy, przełyku, żołądka, trzustki, dwunastnicy, wątroby, jelit i odbytnicy. Okazuje się, że otyłość zwiększa też ryzyko raka piersi, jajników, czerniaka czy prostaty. To aż ona w 80% odpowiada za te nowotwory. Ostrzegała w rozmowie z ABC Zdrowie Agnieszka Piskała-Topczewska, dietetyczka. Zgadzam się w 150% z panią Agnieszką Piskałą-Topczewską, dietetyczką. Absolutnie to jest prawda. Otyłość. Ale otyłość, jeszcze raz powtarzam, nie powstaje sama z siebie. Podstawową przyczyną otyłości jest nagromadzenie się kwasów, czyli zakwaszenia, czyli kwasicy metabolicznej, latentnej, czyli bezobjawowej, utajonej, niskostopniowej, jaka niskostopniowa, czyli łagodna. Wiecie, co to jest łagodnego? To, że mam rękawicę na przykład na dłoni, uzbrojoną w pazury ostre jak brzytwa i tak łagodnie będę komuś jeździł po skórze, tak łagodnie bardzo. To coś przypomina. Metafora może mocna, ale po prostu prawdziwa. Dlaczego cukier jest tak szkodliwy? Nadmiar cukru w diecie prowadzi do szybkiego wzrostu poziomu glukozy we krwi, cukier, co wymaga od trzustki intensywnej produkcji insuliny. Długotrwałe obciążenie trzustki może prowadzić do jej zmęczenia i problemów zdrowotnych, takich jak insulinooporność, nie odporność, tylko oporność, bo mięśnie zaczynają być oporne na insulinę, czyli cukrzyca typu 2. Ale uwaga, długotrwałe obciążenie trzustki to jest też długotrwałe obciążenie całego organizmu kwasami. Trzustka bierze udział w trawieniu, bo przekazuje do dwunastnicy silnie zasadowe enzymy, których zadaniem jest dalsze trawienie kwaśnej, potwornie kwaśnej papki, która wędruje z żołądka do dwunastnicy. I tam enzymy zasadowe raz, że muszą zneutralizować tą kwaśną papkę, bo inaczej jelito zostałoby spalone przez te kwasy, przez kwas żołądkowy. I druga sprawa, kwasy w żołądku cięły białka na krótsze łańcuchy czy na aminokwasy, a teraz
silnie zasadowe enzymy trzustkowe mają, ich zadaniem jest dalsze trawienie na zasadzie alkaliów, czyli na zasadzie zasad. No, na zasadzie zasad. I jeżeli organizm jest zakwaszony, jeżeli wszelkie składniki zasadowe, czyli alkaliczne, wapń, magnez, sód, potas i tak dalej, powędrowały do likwidacji, zostały zużyte do likwidacji zakwaszenia, to nie starcza substytutów do zbudowania, do wytworzenia enzymów silnie zasadowych. One nie są tak silnie zasadowe. Pogarsza się w związku z tym trawienie. I dochodzi do dyspepsji, czyli niestrawności, bo enzymy trzustkowe nie są w stanie strawić dalej. W efekcie dochodzi również później do autoagresji, czyli do chorób autoimmunologicznych. Ja chyba w podcaście numer 31 tu tłumaczyłem, już teraz nie będę o tym mówił. A więc dalsze konsekwencje. Dalej. Cukier wpływa także na układ krążenia, prowadząc do miażdżycy, a także osłabia odporność i przyczynia się do rozwoju próchnicy zębów, ale więc jak najbardziej. Dalej. Cukier, mózg dziecka. Cukier to szybki zastrzyk energii, co może wydawać się korzystne w przypadku aktywnych dzieci. Jednak jego nadmiar prowadzi do gwałtownych skoków poziomu glukozy, które mogą powodować drażliwość, problemy z koncentracją, uczucie zmęczenia po krótkim czasie. Oczywiście. Takie dzieci dzisiaj obserwujemy. Brak, w ogóle zdekoncentrowanie, problem z nauczeniem się. Ale jeszcze jest też depresja, która między innymi wynika również z zakwaszenia, zatrucia inaczej organizmu. Co więcej, cukier uzależnia. Spożywanie słodyczy wyzwala w mózgu dziecka dopaminę, serotoninę i endorfiny, czyli endogenne, wewnętrzne morfiny, co skłania do sięgania po kolejne porcje słodkości. Chce się dalej jeść. I my mówimy, jak czuję taką chęć na słodycze, a widocznie organizm się domaga. Już, patrzcie, patrzmy, organizm się domaga. No tak, organizm się domaga, bo jest, jak organizm jest już organizmem narkomana. Jest na głodzie. Tak samo jak alkoholu się chce człowiekowi uzależnionemu i tak dalej. Jak ograniczyć jedzenie cukru? Cukier czai się niemal wszędzie, od chleba, przez jogurty, napoje, aż po mięso. Tak, wędliny są szprycowane cukrem. Wiele produktów, które wydają się zdrowe, jak owocowe jogurty czy płatki śniadaniowe, najgorsze świństwo, jakie może być, płatki śniadaniowe z mlekiem, zawiera duże ilości dodanego cukru, nawet w ciemnym chlebie. Często, dlaczego ciemny? Bo się dodaje bejce, specjalny kolor, żeby to był ciemny, bo nam się wydaje, że zdrowy. Fałszowana jest, to co mamy, to już nie jest żywność, tylko produkty do jedzenia. Nawet w ciemnym chlebie często znajdziemy cukier pod postacią miodu, prawdziwego czy sztucznego, melasy czy słodu. Produkty takie jak odtłuszczone jogurty czy napoje gazowane typu zero również nie są zdrową alternatywą, ponieważ zawierają sztuczne słodziki, które nie mogą wpływać na zdrowie naszych dzieci, tylko wpływają źle na zdrowie naszych dzieci negatywnie. To też jest takie określenie, mogą wpływać, przypuszcza się i tak dalej. Guzik, prawda? Nie ma co przypuszczać, tylko jest to już pewnik. Ograniczenie cukru w diecie dziecka wymaga świadomego podejścia. Przede wszystkim warto zwracać uwagę na etykiety produktów spożywczych i unikać tych, które zawierają dodany cukier. Można zastąpić słodzone napoje wodą, ależ oczywiście, a słodkie przekąski owocami i warzywami. Trzeba to dziecku, warto podać na przykład susz jabłeczny, susz z bananów i tak dalej, ewentualnie. Ważne jest także, aby dzieci od najmłodszych lat uczyć zdrowych nawyków żywieniowych i tłumaczyć, dlaczego warto unikać nadmiaru cukru. Dobrze, to jest na razie tyle. Zatrzymuję udostępnienie. I teraz, kochani, jest sprawa taka. Akurat 2 dni przed nagrywaniem tej audycji rozmawiam z rodzicami 7-letniego chłopca, który ma glejaka, któryś miał 2 lata temu, został wyleczony podobno, czyli miał remisję, cofnięcie się i znowu to dziadostwo wróciło.
Znowu jest w szpitalu, chemia, radioterapia i tak dalej, i tak dalej. To nie będzie skuteczne i rodzice wiedzą doskonale. Ale rodzice na początku no, nie byli świadomi, jak ogromna większość rodziców. Ja też byłem kiedyś kompletnie nieświadomy w tych dziedzinach, więc nie ma o co, że tak powiem, mieć pretensji do rodziców, bo każdy z nas no, chce mieć zaufanie do lekarzy i tyle. Dopiero później klapki się otwierają. Bo oni mają tylko jedyną metodę, wytnij, otruj, spal. Jak mówi e, jedna z moich ulubionych lekarek, doktor nauk medycznych, pani Brygida Adamek. Mówi, co my mamy do dyspozycji jako lekarze? Wytnij, otruj, spal? Tylko tyle? Nic innego? Uczyłem się u niej. I teraz rozmawiam z tymi rodzicami, a rodzice są świadomi i dziecko już jest świadome. I w szpitalu, chyba pani doktor, możliwe, że tutaj po coś pomyliłem, dodaje dziecku lizaka. No dobrze, no, żeby trochę tej dopaminki. A dziecko, 7-letni chłopak mówi, ale pani doktor, ja nie mogę jeść. No dlaczego? Bo on jest szkodliwy, to jest cukier. Kto ci takich bzdur naopowiadał? Bez komentarza to zostawiam, kochani. Wy doskonale wiecie, ci z was, którzy są już od długiego czasu na tym moim kanale, to jesteście osobami wysoko świadomymi, wiecie o co chodzi. Nawet jeżeli ktoś nie miał akurat wcześniej tej wiedzy, to już ją ma, ale tutaj myślę, że bardzo jest dużo ludzi, którzy naprawdę są wysoko uświadomieni. Jeszcze może nie wiecie, jak działać, co robić i tak dalej, ale wiecie, czujecie przez skórę o co chodzi. Wiecie, co się dzieje na świecie i tak dalej, więc komu tłumaczyć? No, przedstawiam pewne fakty. Prośba tylko do was, żebyście te informacje przenosili dalej, bo nie jesteśmy, powtarzam wielokrotnie, jesteśmy bezbronni. Wielu z nas może się zacząć odkwaszać, dlatego tutaj oto hasełko, odkwaszaj się. Cukier krzepi, to Melchior Wańkowicz wymyślił. Został przed wojną chyba zapłacono mu 2000 złotych za ten slogan, cukier krzepi. Matko, nie żałuj cukru dzieciom. Cukier wzmacnia kości. Ha! Dzisiaj to czytamy, słuchajcie, oczywiście z przekąsem wielkim, bo to jest jedna wielka bzdura, to jest oczywiste, zrozumiałe. I jest problem, ale ten problem możemy rozwiązać w różny sposób. Możemy pić więcej wody, możemy uprawiać więcej sportu, 5 minut gimnastyki porannej, może wieczorny spacer, możemy jeść więcej warzyw, możemy zacząć inaczej myśleć, możemy stosować, jak ktoś chce, to może sodę zwykłą kuchenną pić, żeby się odkwaszać, ale warto stosować suplementy tylko w mądry sposób. Wielokrotnie wiecie doskonale, że prowadzę kompleksowy program zdrowia opracowany przez czeskich lekarzy. Powyciągaliśmy wielu ludzi z przeróżnych chorób, nawet również nowotworów, pod warunkiem, że to nie było zaawansowane i że człowiek naprawdę chciał żyć, a nie tylko deklarował, że chce żyć. A więc można, naprawdę można. Powyciągaliśmy ludzi z RZS-u, powyciągaliśmy ludzi z cukrzycy typu 1 i były dzieci z cukrzycą, z cukrzycą typu 2, ale były dzieciaki z cukrzycą typu 1, gorszą, ale dało się po prostu jeszcze trzustkę, że tak powiem, naprawić. W cudzysłowie oczywiście. Wielokrotnie powtarzam, ja nie jestem lekarzem, ja tylko ewentualnie udzielam informacji, jak można organizm wspomagać, bo jest skuteczna metoda. A więc można to zastosować. Oczywiście dla tych, którzy chcą. Można podjąć decyzję, można nie podejmować decyzji. Wiecie, ukułem kiedyś taki slogan, że nie podjęcie decyzji to także jest podjęcie decyzji. Ma być wolni. Nawet te informacje, które wam przekazuję dzisiaj, można to przyjąć, można to całkowicie odrzucić, powiedzieć, że Dąbrowski plecie bzdury, ale to mnie to nie interesuje. Ja po prostu żyję w swoim świecie, wiem, co mam robić, dbam o siebie na ile tylko potrafię, a też grzeszę, że tak powiem. Na przykład nie dosypiam, no niestety. To jest inna sprawa. Czasami zjem sobie lody, bo lubię. Czasami wyjątkowo, kiedy wypiję jakieś tam piwko, ale to rzadko się zdarza. Raz może na 2 tygodnie, jak butelka, czy raz na miesiąc, to już jest góra.
jakaś taki stara pamięć, w pamięci komórkowej coś tam się zadziało i to jest wszystko, no. W przeciągu 2 godzin to się wysączy i to wszystko. Inna sprawa, pamiętajmy, żebyśmy też nie byli jakimiś fanatykami, bo jeszcze raz, wielokrotnie też powtarzam, żeby nic nie wolno było na P, to po co żyć? Popić, mm, popić, pojeść, poczytać dobre książki i wiele innych, parę fajnych rzeczy na P. Kochani, na dzisiaj tyle. Niech to będzie taki przekaz, że nie jesteśmy bezbronni. Można wszystko zrobić. Tylko trzeba chcieć i zastosować. Jeżeli ktoś będzie chciał, ja służę informacjami. Sprawa załatwiona. Liczę na Wasze fajne reakcje, suby, lajki. Nie zapomnijcie od razu, jeżeli ktoś po raz pierwszy jest tutaj i nie zasubskrybował kanału, to kliknijcie, tam taka ikonka jest okrągła, takie drzewko szczęścia, jak tylko najedziecie kursorkiem, to się otworzy, subskrybuj i tyle. Ale liczę na Wasze komentarze, jakieś podzielenie się też własnymi doznaniami, doświadczeniami, spostrzeżeniami. Wszystkiego najlepszego Wam życzę. Papatki. Do następnego spotkania.